Witajcie ponownie w warsztacie. Dzisiaj wypożyczony bohater. Ja do tej pory pracowałem trochę innym sprzętem. Dostałem teraz na testy, nie jest oczywiście materiał sponsorowany, jak zwykle GST Bosch 160 BCE. Chyba jeden z wyższej póły sprzętów, jeżeli chodzi o jakość wykonania i precyzję. Natomiast z czym jego porównam, to jest subiektywne porównanie, natomiast pokażę Wam, jak to tnie, może nie na jakichś bardzo grubych elementach, ale na samej płycie. Porównamy go sobie z tym, czym ja pracowałem, czyli Black & Decker. To jest, słuchajcie, model, który w ogóle dostałem za jakieś tam punkty z Orlenu. Sam model to jest KS71EK Black & Decker. Hucznie nazwana wyżynarką. No i pokażemy Wam, jak to pracuje z subiektywnych odczuć moich. Szczerze, nie polecam tego modelu Black & Decker. Tragedia. Krótko mówiąc, tragedia. Ja na szczęście rzadko używam wyżynarki, chociaż teraz zdarzają się projekty, gdzie coraz częściej, więc będę musiał pomyśleć nad czymś innym. Natomiast tutaj no, precyzja cięcia mnie osobiście poraziła, jeżeli chodzi i o kąt 90 stopni w stosunku do grubych materiałów i przede wszystkim prowadzenie po prostej. Tutaj zapomnijcie o tym, że utniecie w linii prostej, znaczy utniecie, tylko wyżynarką pokażę Wam później, jak to trzeba trzymać, żeby to cięło prosto. To jest rewelacja. Przychodzi to w takiej walizce. Bardzo sztywna, fajna, dodatkowo rączka jeszcze blokowana, którą można sobie podnieść. Dodatkowa rączka tutaj. Ma oznaczenie L-Box, także podnoszona. Adapter do odkurzacza i sama nasza maszynka. Są tutaj jeszcze dodatkowo przystawki do odsysania pyłu, parę innych rzeczy, natomiast tym się teraz mniej chcę zajmować. Chciałem teraz bardziej powiedzieć o samym sprzęcie, jego jakości wykonania i funkcjach, które mnie się bardzo podobają. Może na początek, jeżeli chodzi o samo prowadzenie, bo trochę o tym doczytałem, natomiast no, z moich już subiektywnych odczuć, tu mamy dwie rolki, czyli inaczej może dwie rolki są chyba jako dwie traktowane. Tutaj jest mechanizm, który nam utrzymuje brzeszczot. Czyli mamy cztery jakby punkty podtrzymania, dwie roleczki niżej i dwie wyżej, które nam usztywniają brzeszczot podczas cięcia. Sama maszyna ma 800 W i ilość skoków to jest 800 do 3000 na minutę. Teraz może podłączę, żeby pokazać, chociaż jeszcze może bez podłączania. Na razie może tak. Pokażemy sobie z tej strony. Mamy opcję nadmuchu, włączoną, wyłączoną. Tu ten mniejszy, że jak powiem, zatrzask. I teraz co? Dwie możliwości. Jeżeli pracujemy z adapterem odciągu, który pokazywałem, on jest podłączony z tyłu, ten kruciec. Do tego wiadomo wąż i wtedy oczywiście wyłączamy sobie nadmuch, żeby cały pył, który nam się wydostaje podczas cięcia, został pochłonięty przez odkurzacz czy ewentualnie jakiś odciąg. Natomiast jeżeli pracujemy bez, fajna opcja, wtedy cały jakby podmuch wydostający się z silnika przechodzi nam otworem, który nam powoduje zdmuchnięcie samego żazu jakby podczas cięcia, co nam ułatwia pracę. Widzimy dokładnie linię cięcia, element, który obrabiamy. Fajny gadżecik, bardzo fajnie to pracuje. No i oczywiście to, co nie działa w takich wyżynarkach marketowych, tak jak mówiliśmy już w tym Black & Decker, to już, jak powiem, nie działało praktycznie od początku, ale przynajmniej nie widać, że to działa. Tu mamy taki, nazwijmy to, podcinak, w sensie jest to ruch taki do przodu samego brzeszotu, przez to nam troszkę podcina materiał podczas cięcia i mamy tutaj od zera stopniowany skokowo do trójeczki ustawienie. Też bardzo fajnie to działa, bardzo ładnie podcina, bardzo mocny mechanizm, czuć to i widać to, postaram się to zaraz pokazać na brzeszczocie. Widać, jak to pracuje. Dodatkowo oczywiście mamy blokadę pochyłu
stopy i działa to w ten sposób, że mamy tutaj predefiniowane jakby już 3 ustawienia pod 90. Odciągamy sobie stopę w dół. O, to pracuje na takiej sprężynce. I nam bardzo ładnie wtedy wchodzi w 90, 45 stopni na prawo, automatycznie blokowana, w dół i na lewo, dokładnie ta sama sytuacja. Pod 90 stopni klinujemy sobie mechanizm i mamy już usztywnioną stopę. I teraz tak, resztę już Wam pokażę na podłączonym zasilaniu. Podnosiliśmy sobie zasilanie i włączam tutaj w tym miejscu, przy rączce, przy kciuku mamy podświetlenie i co fajne, są tutaj, postaram się tak, żeby to było widać, są tutaj dwie diody doświetlające obszar roboczy z prawej i z lewej strony. Bardzo ładnie chodzą, natomiast już z mojej krótkiej pracy z tym sprzętem troszkę ciężko jest się dostać, w rękawiczkach praktycznie wykonalne, natomiast ciężko jest włączyć sam przycisk, jest to słabo wyczuwalne. Jest ok, jest ogumowany, więc pyłoszczelny, to jest wszystko fajnie, natomiast samo włączenie jego, ja to muszę robić, mimo że nie mam jakichś bardzo chyba dużych gabarytowo rąk, muszę to robić praktycznie, no może nie paznokciem, ale no tak jak widać, dosyć ciężko to jest dostępne, mało to wygodne. Mogli to zrobić na zasadzie przełącznika, bądź dużo wygodniejszego przycisku, jakiegoś bardziej wystającego. Natomiast no ok, ale podświetlenie samo w sobie bardzo dobrze działa, ładnie oświetla obszar roboczy, to jest rewelacja. Dodatkowo teraz tak, tu mamy załączenie samego spust, że tak powiem, uruchamiający maszynkę i tak jak widać teraz regulacja obrotów mamy z tej strony od jedyneczki do, słuchajcie, szóstki bodaj, tak, do szóstki. Ja teraz pokażę na jedynce. Natomiast co chcę powiedzieć, że jest tutaj przycisk, który jest, że jak powiem, w zależności od siły nacisku stopniowalny, w sensie mogę to zrobić tak, że praktycznie maszynką popracuję bardzo wolno, teraz na jedyneczce. Widzicie, skoki są bardzo małe. Aż do, w tym wypadku na jedynce, a teraz dla porównania przełączę od razu na szóstkę. Dźwięk też macie bez wyciszenia, także słyszycie, jak ona pracuje. To jest najwolniejsze, jaki da mi się zrobić przy szóstce. Czyli praktycznie pracuję tak jak przy jedynce, przy mocniejszym naciśnięciu. Od razu nam wchodzi na wysokie obroty. Wyłączymy sobie już teraz maszynkę. Zaraz zamontuję tutaj brzeszczot i pokażę Wam jeszcze fajny patent na blokowanie i wyjmowanie brzeszczotu. Już mam brzeszczot w dłoni, to jest brzeszczot akurat Boscha. On się nazywa Precision for Wood. Swiss made Bosch. T144 DP, jeżeli to kogoś interesuje. Natomiast tak, samo mocowanie brzeszczotu zaraz jest w miarę nowy i ostry, co czuję. Samo mocowanie brzeszczotu. Wpychamy go tutaj w nasze prowadzenie i dopychamy. On jest w tym momencie już sklinowany i możemy im popracować. Natomiast fajny patent na wyciąganie brzeszczotu. Tak to właśnie działa. O tyle fajne, że w momencie jak macie rozgrzany brzeszczot, czyli tniemy załóżmy metal bądź głębokie drewno i brzeszczot nam się podczas cięcia nagrzewa, tutaj unikając, że tak powiem, kontaktu z gorącym brzeszczotem, możemy go sobie, że tak powiem, fajnie wystrzelić i zaimponować kolegom w pracy. Ale sam system bardzo fajny. Maszynka, jeżeli chodzi o głośność, chyba standardowo. Jeżeli chodzi o precyzję, dla mnie naprawdę rewelacja. Jeżeli ktoś szuka maszyny, która utrzyma mu kąt prosty podczas cięcia w grubym materiale, żeby brzeszczot nam się nie przechylał ani w ten sposób, że tak powiem, czyli ani nie uciekał nam tak i tak, ani nie robił nam czegoś takiego prawo-lewo, a może tak, ani nie uciekał tak, ani przychylał się prawo-lewo tak, żeby nam utrzymało linię cięcia.
rewelacja, polecam w 100%. Pokażę Wam zaraz na materiale, jak to będzie cięło. I dla przykładu porównam to z tą maszynką. Ja wiem, że paradoksalnie oczywiście porównuję dwa sprzęty, że tak powiem, z dwóch różnych światów, w cudzysłowie, w sensie to jest totalna marketówka za, nie wiem ile to mogło kosztować, ja to mówię, kupowałem na stacji Orlenu za punkty, po prostu wtedy stwierdziłem, że może mi się przydać wyżynarka, chociaż nie korzystałem z niej za często. Natomiast gdy już korzystałem, to płakałem. Bardzo nieprecyzyjny sprzęt, fatalny, ja się zraziłem w ogóle do wyżynarki po używaniu tego modelu. Natomiast w tej chwili popracowałem i kompletnie, że tak powiem, na nowo odkryłem wyżynarkę i jej zastosowania. Sporadycznie nawet możemy ciąć tym płytę, nie obawiać się o jakieś tam skosy, nierówności i tym podobne. Tutaj zobaczycie, jak to pracuje. Co, zapraszam do samego testu cięcia w dalszej części filmu. Ja na razie zapakuję sprzęt, przygotuję się do cięcia, no i z operatorem Wam pokażemy, jak to pracuje już na żywym materiale, że tak powiem. To za wszystko. Słuchajcie, mamy tutaj głównego bohatera plus niezdarnego pomocnika, ale zrobimy sobie taki, no oczywiście mówię, sprzęt zupełnie innej półki, ale pokażę, że jak powiem, samą jakość na bardzo krótkim elemencie, ale zobaczcie, co się dzieje w momencie prowadzenia tą wyżynarką Black & Decker brzeszczotu po w miarę prostej według jakby operatora linii, co ona robi. Zobaczycie, operator mój spróbuje to uchwycić w momencie cięcia. Zwróćcie uwagę, jak ułożona jest maszyna względem linii cięcia i podstawa, jak będę się trzymać maszynę, żeby ciąć po tej linii prosto. Już znając tą maszynę, podejrzewam, że będę musiał trzymać wręcz pod kątem, żeby ona cięła w miarę prosto. Żeby tak, że tak powiem, urzeczywistnić to i tak uwiarygodnić, jak bardzo to skosuje, użyjemy tych samych brzeszczotów. Dwa nowe brzeszczoty zakładamy w tych samych wyżynarkach. Zakładam w Black & Decker dokładnie ten sam brzeszczot, co w Boschu. Tutaj dodatkowo muszę odciągnąć dźwignię, żeby go umieścić w miejscu. Dobra, chwycił. Teraz w Boschu wciskając automatycznie słyszymy i widzimy, jak nam dźwignia zakleszcza brzeszczot. O, już wiemy, że na pewno jest dobrze umiejscowiony. Dobra. To co, najpierw spróbuję może Black & Deckerem uciąć sobie. Operator teraz, jeżeli można prosić, to będzie starał Wam się pokazać. To jest oczywiście amatorsko zrobione. Druga kamerka Wam pokaże. Zrobiliśmy po prostu dwa otwory w deseczce, dosyć krótkie, mówię, nie chodzi o długi element, oczywiście na długim byłoby to bardziej widoczne. Mam nadzieję, że na tym też się uda pokazać tą różnicę w jakości w ogóle prowadzenia po linii. Dwie linie naszkicowałem ołówkiem, to jest taka lekko przerwane, ale będzie wiadomo, o co chodzi. Brzeszczot i tak zabierze praktycznie całą linię, podejrzewam. Spróbuję poprowadzić pierwszym z bohaterów, że tak powiem, w linii. Umieszczamy sobie wyżynarkę na wprost. Zwróćcie uwagę, mówię, na prowadzenie samej maszyny, jak bardzo ona będzie musiała się przekrzywiać, żeby to prowadziło prosto. Ja teraz zatrzymam, zwróćcie uwagę, jak idzie linia, jak jest umiejscowiona sama maszyna, jak bardzo nią muszę wykrzywiać, żeby nią prowadzić prosto. Tak paranoja, szczerze. Coś koszmarnego, gdzie mówię, gdzie założony nowy brzeszczot. I zwrócimy sobie teraz, spróbujemy to samo zrobić, oczywiście mówię, inna liga, inna maszyna. Podświetlimy sobie miejsce robocze. Dodatkowo włączam jeszcze nadmuch maszyny. Zatrzymuję maszynę też mniej więcej w tym samym punkcie cięcia. Widzicie, że jest praktycznie, że linie są równoległe. Widać, że odstęp od linii praktycznie bez zmian, gdzie było widać, że tamta wyżynarka już nam skosuje. Tutaj nie mam żadnego problemu trzymać ją w linii, nie muszę nią przekrzywiać, manewrować. Po samej linii też widać, jak powiem, że ta wyżynarka bardzo płynął brzeszczot prawo-lewo, jak zwrócicie uwagę. Ja może przyłożę tutaj jeszcze kąt prosty. Zwróćcie uwagę, jak bardzo linia nam ucieka od kąta.
gdzie oczywiście prowadziłem to z ręki, więc teoretycznie i tak ja to mogłem źle prowadzić, natomiast uwierzcie, starałem się to trzymać w miarę na... Ukrywam paluchy, mam pocięte, pardon. I tak starałem się trzymać w linii prostej. Zobaczmy sobie Boscha dla porównania. Proszę. Sama linia prawie że bez zarzutu. Oczywiście mówię, prowadzenie z ręki na małym odcinku, więc wyobraźcie sobie, co by było, gdybym przyłożył linię i próbował Black & Deckerem ciąć po linii prostej, a wykonalną, wierzcie, parę razy sprawdzałem to. Krótki teścik, mówię, amatorski, natomiast mam nadzieję, że dało to wyobrażenie w ogóle o klasie sprzętu. Czasami jednak warto mieć coś profesjonalnego, w sensie... No, akurat nie wyskoczył, jak miał wyskoczyć. Brzeszczoty też nie są akurat tutaj Boschowe, są, że tak powiem, marketowe. Natomiast co, no podsumowując, tak jak widzieliście, praca tym, komfort tego i precyzja przede wszystkim, bo już nawet nie chodzi o to, że czy to jest wygodniejsze, czy nie, ponieważ w ręku to, że tak powiem, leżą wszystkie podobnie. Natomiast precyzja Boscha w stosunku do Blacka, niebo ziemia, Blackiem według mnie się nie da pracować, chyba że ktoś robi faktycznie, nie wiem, cięcia takie, które nie wymagają żadnej precyzji. Może ok, tylko wtedy po co, że tak powiem, inwestować w wyżynarkę. Natomiast tutaj to, czego się oczekuje, to robi. Ciąłem też grube kantówki. Trzyma idealny kąt prosty, czyli w momencie, jak tniemy bardzo gruby materiał, tutaj w tym momencie cały czas mamy, że tak powiem, linię prostą na materiale. Nie ucieka nam to w żadną ze stron, także polecam. Nie jest to najtańszy sprzęt, oczywiście, że nie, natomiast profesjonaliści myślę, że docenią go za jego precyzję i jakość wykonania. Bardzo fajny sprzęt, rewelacja. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za suby, lajki, wszystko co że powiem, nam spłynie z waszej strony, szczególnie komentarze. Wielkie dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.